Hej, zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym podsumujemy sobie, na jak długo starczy nam dany produkt do makijażu. Znalazłam takiego bloga, którego podlinkuję Wam na dole, gdzie dziewczyna, używając każdego kosmetyku, liczyła po prostu ilość użyć, ilość pompek i obliczyła sobie, na jak długo starcza dany kosmetyk, typu primer, podkład, róż, konturówka i tak dalej. Więc zrobimy sobie wspólnie makijaż i przeanalizujemy sobie, na jak długo starcza nam danego kosmetyku do makijażu i przemnożymy sobie to przez ilość, którą posiadamy. Także może to jest taki wake-up call, mam nadzieję. Zapraszam do oglądania. Zaczynam sobie od primera. Listę wszystkich kosmetyków znajdziecie na dole, żeby tutaj już nie opowiadać dokładnie o każdym z nich. I moje użycie to jest mniej więcej taka ilość. No i generalnie właśnie taka ilość, którą użyłam, to jest taka wystarczająca ilość na jedno użycie, czyli wielkość mniej więcej ziarnka grochu. Tutaj Elle pisze, że przy 22 ml primerze było około 110 użyć. Mój jest 30 ml, więc przypuszczam, że może to troszeczkę wzrosnąć. Więc uogólniając, załóżmy, że będą to 4 miesiące użycia. Przechodzimy do korektora. Ja używam zwykle mniej więcej takiej ilości korektora, więc też jest to mniej więcej ilość takiego ziarnka grochu. Przy 10 ml korektorze jest to mniej więcej 4-5 miesięcy użycia i tutaj oczywiście również zależy to od konsystencji. Tutaj przypada około 150 użyć na 10 ml. Ja akurat ten korektor mam 5 ml, więc zakładam, że może by to być na przykład 2,5 miesiąca używania. Natomiast wiem, że wiele z Was ma po prostu po jednym produkcie z każdej kategorii i nie musi się tym stresować, ale pomyślmy sobie teraz, jeżeli mamy tych korektorów więcej niż jedną sztukę i co gorsza, więcej niż jedną sztukę otwartą, bo jeżeli jest to jakiś zapas, bo była jakaś promocja albo chcecie coś przetestować i macie dziś w zapasie zamknięte, całkiem spoko. Ale jeżeli macie na przykład 3 takie korektory otwarte, każdy z nich będziecie zużywać przez 4 miesiące, a data ważności takiego korektora to jest zwykle 6 miesięcy od otwarcia. Tutaj mam 6 miesięcy, sprawdźmy sobie jakieś inne. Następny 6 miesięcy i kolejny też 6 miesięcy. Zatem wystarczy, że mamy otwarte 2 korektory i już jeden z nich prawdopodobnie będziemy używać po dacie ważności. Podkład to około 3 miesiące używania, jeżeli używamy 2-3 pompek przy każdej aplikacji, więc wypada jakieś 50-60 pompek na 10 ml. Mój ma akurat 25, natomiast nie ma pompkownicy. Zwykle używam mniej więcej takiej ilości. Tutaj też podkład zależy od tego, jaką ma konsystencję, bo ten na przykład jest bardzo kremowy, dosyć dobrze kryjący i również zależy to od tego, jakim narzędziem aplikujemy podkład i na jakim kryciu nam zależy, bo u mnie dużo mniej będzie zużywane, jeżeli będę używała takiej wielkości pędzelka i tylko delikatnie wyrównam sobie koloryt, a inną ilość użyję, kiedy będę używała gąbeczki, która też troszeczkę wysysa nam tego podkładu, ale myślę, że takie 2-3 pompki to jest taki standard, że większość osób właśnie tyle używa. Zatem w ciągu roku powinniśmy być w stanie zużyć mniej więcej 4 opakowania takiego podkładu. Termin ważności od otwarcia jest różny, bo jest od 3 miesięcy, najczęściej do 12, więcej nie zdarzyło mi się. Sprawdźmy, jak jest na różnych podkładach. Tu mam 6 miesięcy, tu mam 6 miesięcy, 12 i również 12. Zazwyczaj, chociaż tutaj akurat jest to zły przykład, ale zazwyczaj te opakowania, które mają pompkę, data ważności jest troszeczkę dłuższa niż takie, które mają tubkę, bo tutaj po prostu dostaje się więcej powietrza. Dlatego weźcie to pod uwagę, jeżeli zużywacie jakieś kosmetyki, aby sprawdzić, który z nich najszybciej się zepsuje. Nie znalazłam żadnych takich dokładnych, szczegółowych informacji dotyczących zużywania pudru, ale z mojego doświadczenia wynika, że jest to mniej więcej około również 3-4 miesiące używania. Ja na co dzień używam niedużo pudru, w sensie niedużej ilości na raz, natomiast przy nagraniach, przy filmach często jest go więcej. Czasami zdarza mi się nawet zrobić baking, szczególnie kiedy używam takiego mocno nawilżającego podkładu, bo nie zdążę nagrać odcinka, a już zaczynam się świecić. I tutaj to mocno zależy od tego, czy puder jest prasowy,
prasowany, czy puder jest sypki i właśnie jakiej ilości używamy na co dzień. Przypuszczam, że osoby z cerą tłustą będą używały tego pudru trochę więcej, żeby lepiej zasetować makijaż, a osoby z cerą suchą tylko, żeby delikatnie omieść buzię, żeby wygładzić pory albo żeby właśnie subtelnie zasetować podkład, więc też to użycie może się różnić. Wydaje mi się, że tutaj może być nawet do 6 miesięcy używania takiego pudru, po prostu w zależności od tego, ile używacie. Tutaj na szczęście w kwestii pudrów data ważności jest troszeczkę dłuższa z tego względu, że jest to produkt suchy, więc on nie będzie miał tej wilgotności, która sprzyja rozwojowi różnych nieprzyjemnych rzeczy w środku. No i nie ma też nie ma składników, które mogą się rozwarstwić. Ten puder akurat ma datę ważności 12 miesięcy od otwarcia. Sprawdźmy inne. Prasowany LH 12 miesięcy. Hean również 12 miesięcy. Glam Shop Voilka 12 miesięcy. Prasowany od Irene Eris 12 miesięcy. Tak, wszystkie pudry, które mam, mają datę ważności 12 miesięcy. Pamiętajcie tylko, że to jest data ważności od pierwszego otwarcia, nie od pierwszego użycia. Dlatego jeżeli kupujecie jakiś nowy kosmetyk, ale macie jeszcze jakiś stary, który starczy Wam na kilka miesięcy, to lepiej tak z samej ciekawości nie otwierać, lepiej, żeby on sobie po prostu leżał i czekał na moment, aż będziecie potrzebować go użyć. Zatem w ciągu roku jesteśmy w stanie zużyć mniej więcej od 2 do 4 opakowań pudru. Najlepiej prowadzić sobie Project Pan i sprawdzać, ile w ciągu roku zużywamy danego kosmetyku, wtedy wiedzieć po prostu, ile możemy mieć w zapasie. So far so good. Produkty, których do tej pory używaliśmy, to nie są produkty, których zużywanie aż tak bardzo przeraża, ale przechodzimy do mniej przyjemnych momentów, jakim są pudrowe bronzery, róże i rozświetlacze. Wiem, że uwielbiamy je kupować, ale zużywanie ich to jest ogrom czasu, czego wspaniałym przykładem jest bronzer, który staram się zużywać w moim projekcie i używam go regularnie od 11 miesięcy i wciąż nawet nie mam denka, a używałam go przed założeniem projektu Project Pan. Używałam go również, może nie codziennie, ale jakby regularnie, więc zużycie go to jest po prostu jakaś makabra. Wedle obliczeń z bloga mniej więcej ponad 100 użyć na 1,5 grama produktu. Więc przy 6-gramowych opakowaniach jest to około 400 użyć, co daje od roku do 2 zużywania. Moje tutaj akurat mają 7 gram, więc jeszcze dłużej. Powiedzmy, że około 500 użyć. I problem pojawia się wtedy, kiedy mamy więcej niż jedno opakowanie takiego kosmetyku, a wydaje mi się, że wiele z nas właśnie tak ma. Szczególnie jeżeli chodzi o bronzery, róże, rozświetlacze. Myślę, że lubimy je kupować, bo po prostu są fajne. I ich używanie sprawia nam przyjemność, nasza buzia od razu zyskuje, wiecie, jakiegoś życia, kolorytu i tak dalej. Myślę, że w bronzerach akurat wiele osób używa troszkę więcej. Ja może nie mam ciężkie ręki do bronzera. Wiem, że wiele z Was już na przykład zdękowało ten bronzer, więc może z bronzerem byłoby troszeczkę lepiej. Napiszcie mi, jak u Was idzie zużywanie bronzerów, ile zużywacie w ciągu roku, bo ja jak widać 0. I wszystko byłoby ok. Data ważności 12 miesięcy, więc zużyć to w rok, nawet w 1,5 roku byłoby całkiem spoko, bo tutaj dobrze jest się trzymać tych dat ważności, ale jeżeli używamy tylko na sobie, staramy się używać czystego narzędzia za każdym razem, to ta data ważności jakby można ją delikatnie przekroczyć. Moim zdaniem można ją delikatnie przekroczyć. Natomiast problem pojawia się, kiedy mamy więcej niż jeden. No jak się przeliczy na przykład na ilość 5 bronzerów, to okazuje się, że takie 5 bronzerów może nam starczyć nawet na 10 lat używania. A data ważności jest 12 miesięcy. A z różem myślę, że jeszcze gorzej. Mało kto ma taką ciężką rękę do róży. Ja lubię używać róży i używam ich całkiem sporo, ale ostatnio zdałam sobie sprawę z tego, że mało używam takich róży, bo na przykład denkuję sobie pomadkę i ją chcę sobie denkować również na policzki. Jak użyję jej, no to już nie potrzebuję różu albo sobie zagruntuję, używając paletki, którą też zużywam. Więc u mnie na przykład od kilku miesięcy w zasadzie róże leżą, używane są sporadycznie, raz na jakiś czas, bo koncentruję się na zużywaniu na przykład paletki. A propos, właśnie dołożę sobie troszeczkę cienia z paletki, więc zakładając nawet, że taki róż starczy nam na 1 rok, to ile egzemplarzy powinniśmy mieć w swoich zbiorach? Ile tak naprawdę powinniśmy kupować? Co do rozświetlacza, trafiłam na informację, że Beauty News próbował swatchować jeden rozświetlacz, który miał 15 gram. Zrobili 1260 swatchy danego produktu. A wiemy, że swatchy są zwykle
dosyć intensywne, używa się więcej, a kiedy używamy rozświetlacza w delikatnej, niewielkiej ilości, subtelnie, no to będzie to zdecydowanie dłużej trwało. To jest około 90 do 100 sięgnięć pędzlem na 1 gram produktu. Tutaj nie wiem ile ma, to weźmy sobie ten, który ma 8 gram. Więc wychodzi na to, że użyję go około 800 razy, zanim go zużyję. Gdybym miała używać go codziennie, przez 365 dni w roku, co jest oczywiście absurdalne, ale zakładając, będę używała go ponad 2 lata. Tak mniej więcej 2 lata i 2 miesiące. A kalkulując sobie, że nie używamy tego produktu codziennie, bo wchodzą nam weekendy, niedziele, dni, kiedy nie mamy ochoty nałożyć rozświetlacza, czas się wydłuża. Plus dochodzi nam kolejna sztuka rozświetlacza i kolejna, i kolejna, i kolejna. Licząc wszystkie rozświetlacze, które mam suche i w paletach, to mamy tak, 1, 2, 7, 8, tu jest sypki 11, sypki 12. Mam około 12 rozświetlaczy suchych, prasowanych bądź sypki. Czyli co? 20 lat? 20 lat używania? Może dołożę sobie jeszcze trochę na nos. A data ważności 12 miesięcy. Czemu nie ma jeszcze więcej mini wersji na rynku? Why? Zrobię sobie szybko brwi, bo akurat nie znalazłam informacji odnośnie cieni do brwi. Myślę, że w kwestii kredek jest znacznie łatwiej, bo kredki zużywamy w przeciągu, nie wiem, miesiąca, 2, 3, w zależności też od ciężkości ręki, ale zwykle gdzieś tam jak piszecie mi odnośnie Waszych projektów Denko, to te kredki do brwi pojawiają się najczęściej, więc myślę, że w tej kwestii nie ma aż takiego dużego problemu, szczególnie kiedy kredki są te automatyczne, takie wykręcane, a nie temperowane, bo wydaje mi się, że temperowane starczają na trochę dłużej. Napiszcie, jak długo Wy zużywacie kredki, czy to jest miesiąc, czy dłużej, czy krócej. No ja myślę, że już na cienie do brwi się nie skuszę, wolę będę używała, będę preferowała używanie na przykład jakichś pisaków, właśnie kredek. Myślę, że się przerzucę na nie, żeby po prostu nie używać przeterminowanego kosmetyku. Zresztą wiecie, produkty do brwi nas aż tak bardzo nie ekscytują. Rzadko kiedy mamy więcej niż 1 czy 2 sztuki danej kategorii, więc tu nie powinniśmy się aż tak martwić. Przechodzimy dalej. Przechodzimy do cieni do powiek. I tutaj znalazłam taką informację, że aby zużyć 1 gram cienia, potrzebnych jest mniej więcej 120 aplikacji. Produkt, który jest nakładany jakby na obie powieki jednolicie, czyli nakładamy jeden kolor na całą powiekę, jedną i drugą. Zakładając, że na 1 gram potrzebujemy 120 użyć, to myślę, że są to minimum 4 miesiące używania. Zakładając, że będziemy używali codziennie przez 30 dni w miesiącu. No ja bym się cieszyła, gdyby to były faktycznie 3-4 miesiące, ale myślę, że będzie to jednak troszeczkę więcej. Czasami używamy jakiegoś cienia tylko w kącik, delikatnie, albo na co dzień tylko subtelnie błysk, więc ta liczba jest bardzo, bardzo różnorodna, aczkolwiek właśnie myślę, że błyski nakładane palcem mogą być faktycznie zużywane trochę szybciej. Zatem, mając taką paletkę 9 cieni, będziemy zużywać ją przez 36 miesięcy, czyli przez 3 lata. Nie nastraja mnie to ani troszkę pozytywnie, bo przekalkulujmy sobie teraz 4 miesiące używania, przypuszczam, że więcej, ale załóżmy tą bardziej pozytywną opcję. 4 miesiące używania, no ja tutaj sobie policzyłam razy 9, czyli 9 cieni i wyszło mi 3 miesiące. Przekalkulujcie sobie teraz wszystkie palety, jakie macie do powiek, wszystkie cienie pojedyncze, jakie macie. Ja mam z kilkadziesiąt paletek, kilkadziesiąt cieni pojedynczych, więc myślę... Dobra, obliczmy to sobie. Słuchajcie, zrobiłam taką szybką kalkulację, policzyłam sobie, ile cieni mam w swojej kolekcji. Mogłam się gdzieś oczywiście walnąć, bo to tak chciałam po prostu na szybko mniej więcej sobie obliczyć. I wyszło, że mam 443 cienie. Licząc oczywiście każdą paletkę i każdy cień z osobna, wyszło mi, że mam około 443 cieni. Zatem zakładając, że przy 443 cieniach będziemy każdy z osobna zużywać około 4 miesięcy, wychodzi mi 1772 miesiące, co daje nam 140, prawie 8 lat. Także słuchajcie, zostawiam po sobie wspaniały spadek dla moich dzieci i wnuków. Szkoda tylko, że wszystko będzie już przeterminowane. 148 lat to jest...
Kurczę, no wiecie co, to jest tak ogromna liczba, to jest ogromna liczba. Ja swoich cieni używam też na policzki, czasami na dekolt i ich jest i jest. Wielu kolorów nie będziemy używali codziennie, bo może te takie przejściowe odcienie, może je będzie łatwiej nam zużyć, ale jakieś takie bardzo ciemne do przyciemniania, na przykład kącika, no to no wiadomo, nie będziemy używać ich aż tak dużo. To teraz policzmy sobie, że taka paletka na przykład kosztuje 100, no nie? I mamy tych palet, załóżmy 10, wydaliśmy 1000 i tak naprawdę jesteśmy w stanie nawet nie całą jedną zużyć w ciągu roku. Tą najmniejszą, którą mamy, to może jesteśmy w stanie w ciągu roku zużyć, a cała reszta jest już przeterminowana i tak naprawdę nadaje się do kosza. To te nasze matematyczne 900 idzie w błoto. Także ja się bardzo cieszę z mojego projektu, że chociaż część tych produktów może być zużyta przeze mnie. To jest w ogóle kropla w morzu, ale jednak coś tam się zużywa. Musimy oczywiście pamiętać, że wszystko jest dla ludzi. Te rzeczy są dla nas, więc to nie jest tak, że teraz powinniśmy sobie wszystkiego odmawiać i się jakoś karać za to. No ale myślę, że po prostu znaleźć jakiś rozsądek, znaleźć złoty środek w tym wszystkim na pewno byłoby dla nas na korzyść. I w ogóle ładny mi ten makijaż wyszedł. Chciałam poużywać troszkę oczywiście mojej paletki z Project Pen, ale chciałam też, żeby pasowało mi do stylizacji, więc ta odrobina miętki tutaj zrobiła fajną robotę. Przechodzimy do maskary i na tym blogu znalazłam informację, że taka maskara starczy nam od 6 miesięcy do roku używania. Natomiast tutaj bym się nie zgodziła do końca z tym. Ja zużywam zazwyczaj tak właśnie w 3-4 miesiące i mówi się właśnie o tym, że eyeliner czy maskarę powinno się zużywać w przeciągu 3 miesięcy i wymieniać. I tutaj absolutnie się z tym zgadzam, ale też u mnie właśnie mniej więcej na tyle maskary wystarcza. Maskary zwykle po tych 3 miesiącach już są na wykończeniu, już się kończą, mocno gęstnieją, zasychają, więc wydaje mi się, że tutaj akurat w kwestii maskar też nie ma jakiegoś dużego problemu, chyba że na przykład kupujemy sobie kolorowe maskary. I na przykład te kolorowe często mają mniejszą pojemność, ale wciąż no, jest to powiedzmy 3-4 miesiące od daty otwarcia. Najlepiej jest je zużyć. Więc tu się pojawia problem, że używamy na co dzień zwykłej maskary, a taką kolorową chcemy mieć raz na jakiś czas, a okazuje się, że teraz na jakiś czas to jest 2 razy w miesiącu, no i nawet nie zużyjemy połowy do momentu, aż się zepsuje. Co do szminek, znalazłam informację, że aby zużyć całą taką tubkę klasycznej szminki, jest to około od 240 do niecałych 300 pociągnięć takiej szminki, co przy codziennym używaniu i reaplikacji kilkukrotnej w ciągu dnia daje nam mniej więcej około 3 miesięcy używania. Wydaje mi się, że jednak taką klasyczną szminkę zużywa się nieco dłużej, ale to też zależy właśnie, czy aplikujemy ją codziennie do pracy, czy reaplikujemy ją w ciągu dnia, na przykład po posiłku, czy po prostu smarujemy raz, a potem jak się zje, to się zje i trudno. Miałam wcześniej też z Hean w Project Pen szminkę i używałam jej bardzo długo, a używałam jej jeszcze do policzków, też sobie zaczęłam jej używać do policzków, żeby po prostu ją zużyć, ale fakt, że nie używałam jej codziennie, więc może inaczej to się oblicza. Natomiast warto pamiętać, że taka szminka to też jest termin ważności 12 miesięcy, a zazwyczaj mamy więcej niż jedną szminkę w naszych zbiorach. Akurat szminki też lubimy kupować, lubimy mieć różnorodność, żeby pasowały do różnych makijaży, więc mając kilka sztuk, myślę, że powinniśmy dać sobie radę zużyć je w ciągu roku, ale mając kilkanaście czy kilkadziesiąt, myślę, że ja wiem, że to jest po prostu niemożliwe. W kwestii błyszczyków, tutaj podobnie ja ze swojego doświadczenia zauważyłam, że jestem w stanie zużyć taki błyszczek w przeciągu, jakiś ptaszek mi tutaj do okna podleciał, że jestem w stanie zużyć tak mniej więcej w 2-3 miesiące, w 2, jeżeli używam go codziennie i reaplikuję w ciągu dnia, natomiast 3 miesiące do 4, kiedy po prostu używam go tak troszeczkę rzadziej. Akurat produkty do ust u mnie nie schodzą zbyt szybko, też zależy co, ale ja mam tendencję do alergii i niektóre składniki w pomadkach, błyszczykach, szminkach mnie uczulają, więc staram się trochę ograniczać ich używanie, kiedy nie muszę. No i też lubię mieć wybór, żeby pasowało do każdego makijażu i tak dalej, więc u mnie zużywanie szminek też idzie trochę opornie. Także moi drodzy, tak prezentuje się skończony makijaż, jeszcze się omglę. No myślę, że dzisiejszy odcinek to jest taki trochę bolesny.
Mnie boli szczególnie te obliczenia odnośnie paletek. Anyway, dajcie mi znać, co sądzicie na temat dzisiejszego odcinka. No i jakie macie wy podejście do kupowania? Czy macie produkty, które macie w jednym egzemplarzu, czy w dwóch ewentualnie na zapas? Czy macie jakieś słabości, na przykład do bronzerów róży, cieni, pomadek i tak dalej? Piszcie jeszcze raz, co myślicie na temat dzisiejszego odcinka i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Hej!